Elon wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się portfelem. Portfelem nie byle jakim, ponieważ jest to Keystone. Tutaj mam pudełko, wygląda w ten sposób. Omówimy jego funkcje, zrobimy sobie unboxing, no i zobaczymy, co te cacko potrafi oraz w jaki sposób my możemy wykorzystać to urządzenie, aby być bardziej bezpiecznym w sieci. Krótkie intro i lecimy. Na początku mojego materiału chciałem zaznaczyć, że nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na moich filmach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Tak też będzie z portfelem Keystone. Keystone dostałem od producenta w ramach przeprowadzenia testów na nim oraz stworzenia recenzji. Także my zajmiemy się, tak jak już mówiłem wcześniej, unboxingiem, zobaczymy co jest w środku oraz zobaczymy, jak to urządzenie pomoże nam zabezpieczyć się w sieci przed atakami hakerskimi. Oczywiście przygodę z tymi informacjami rozpoczniemy na moim blogu. Zapraszam Was wszystkich do tego, by go odwiedzić. Znajduje się na stronie pod adresem www.marekporwol.pl. Oczywiście zachęcam też, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, kliknąć sobie dzwoneczek, no i prosiłbym Was też o jakieś komentarze dla zasięgu. Możecie dać znać w komentarzach, czy posiadacie już portfel sprzętowy, czy się nad jakimś zastanawiacie. Ja mam kilka portfeli sprzętowych, zarówno Ledgera, jak i teraz Keystone'a. Chcę je po prostu potestować i porównać ze swoją funkcjonalnością. Z tego, co ja mogę jeszcze powiedzieć o Keystone'ie, to jest on fajnym rozwiązaniem do tego, by uniknąć podpisywania w internecie kontraktów w różnych aplikacjach i to jest taki zwrot blind signing, czyli niestety, ale w niektórych urządzeniach nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co podpisujemy, a jeżeli chodzi właśnie o Keystone'a, no to tutaj on pokazuje nam dokładnie kontrakty, które podpisujemy. Także będziemy się skupiać nad tym. A teraz zobaczcie, tutaj na mojej stronie znajduje się wpis. On jeszcze oczywiście jest w budowie, także Wy będziecie wcześniej widzieć już informacje na filmie, a ja tu jeszcze jestem w trakcie budowy tego wpisu. Jeżeli chodzi o firmę Keystone, została ona stworzona, zobaczcie tutaj, w okresie 2017 roku. Najpierw było to Kobo Wallet, a później oczywiście zmienili nazwę na Keystone. Zostały tutaj wymienione dwie osoby. Tutaj jest pseudonim tej jednej osoby, jest to Discus Fish i to jest CEO. Zaraz Wam powiem jego imię, chociaż te imiona i tak są trudne do wypowiedzenia. Na CTO to jest właśnie ten tutaj pan. Ja te osoby znalazłem tutaj. Zobaczcie, to jest właśnie ten gościu Mao. I tutaj jest, że najpierwsza jego organizacja to jest Kobo, jest też znany jako Discus Fish i tu Mao Sixting, tak bym to nazwał. A druga osoba na LinkedInie też jest tutaj opisana, można sobie poczytać na ich temat. Taka ciekawostka jeszcze z mojej strony, mogę powiedzieć, że Fish jest założycielem F2 Pool, czyli pula do wydobywania kryptowalut. A Jiang jest byłym inżynierem Facebooka. Takie informacje udało się mi tutaj znaleźć. Całkiem fajnie to wygląda. Przejdźmy niżej. Jeżeli chodzi o to, co oni tutaj chcą nam powiedzieć na ich stronie, no to wystarczy kliknąć tutaj w ten link. Oczywiście jest to mój link afiliacyjny, gdzie podczas zakupu tego portfela otrzymacie zniżkę. Także kliknijmy tutaj, otworzy nam się nowa strona. Jest to oficjalna strona Keystone'a. Wygląda w ten sposób. Oczywiście można tutaj przeczytać naprawdę wiele rzeczy. Może ja to przetłumaczę na język polski, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, coś więcej niż bezpieczeństwo. To Twoje kompleksowe doświadczenie Web3. I ogólnie, jeżeli chodzi o ten portfel, jest on bardzo skupiony właśnie pod aplikację Web3. To jest takie coś, że na przykład możemy zabezpieczyć naszego MetaMaska tym portfelem. Oczywiście frazy seed tworzymy na nim lub jak posiadamy jakieś frazy seed, to możemy je tutaj po prostu sobie odtworzyć, ale
podczas działania w internecie, podpisywania różnych transakcji, robienia różnych rzeczy, ten portfel będzie nam potrzebny do tego, aby właśnie podpisywać te transakcje. I to, co w nim jest fajne, to za każdym razem po prostu on nas informuje, czy coś na przykład nie gra z danym kontraktem, który chcemy podpisywać. A jeśli chcemy dać gdzieś jakieś upoważnienie, to też się dowiemy, że na przykład jest to jakiś scam. Także tak wygląda ta strona. Oczywiście jest tu wiele rzeczy opisanych. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą dbać o swoje bezpieczeństwo. Plusem tego jest też to, że bez tego urządzenia na przykład nie podpiszecie żadnej transakcji MetaMaskiem, czyli te urządzenie jest osobnym czymś poza naszym komputerem. To też jest akurat tutaj plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Web3. I mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ponieważ w ostatnim czasie naprawdę dużo ludzi spotyka się z tym, że ich portfele zostały wyczyszczone. Zresztą niedaleka sprawa, Glaxy zostało zhakowane. Podczas właśnie tego haku nie było tam widać za bardzo, co się stało, ale jeżeli ktoś zalogował się do Glax i tam standardowo pojawia się nam powiadomienie, ktoś kliknął sign in, no i po prostu w tym momencie otworzył drogę hakerom do wyssania wszystkich kryptowalut z jego portfela. Tutaj znajdziemy takie podstawowe informacje właśnie o budowie tego portfela. Jest oczywiście też integracja z innymi portfelami, tak jak widzicie tutaj MetaMask, OKX, Kepler, tutaj mamy Solflare i tutaj jeszcze są inne. Zaraz tutaj klikniemy i zobaczymy, które portfele tak naprawdę są wspierane przez to urządzenie. No i lecimy z tym dalej. Oczywiście tutaj można sobie też wybrać customowe urządzenie, czyli co my chcemy tutaj mieć z tyłu na tym naszym urządzonku. Ja akurat nie mam nic. Tak jak widać, mam zwykłe, czyste urządzenie. No i teraz przejdźmy do zakupu. Jeszcze pokażę Wam ten kod zniżkowy. Jeżeli klikniecie kup teraz, no to pojawi Wam się w koszyku to urządzenie. Jeśli chodzi właśnie o kod zniżkowy, no to jest to kod hajsoholicy. Normalna cena tego urządzenia to jest $129, ale po użyciu naszego kodu hajsoholicy dostaniecie tutaj zniżkę i te $129 zamieni się na 99,33. To, co jeszcze trzeba mieć tutaj na uwadze, to to, że trzeba wybrać kraj, w którym się znajdujecie. I na przykład, jeżeli chodzi o Polskę, czyli Poland, no to tutaj dodatkowo będzie trzeba zapłacić jakieś cło. Przejdźmy dalej, dajmy check out i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. I tak jak widać, jest wprowadzony kod hajsoholicy, cena ze $129 jest obniżona o 29,67, czyli cena tego urządzenia jest to 99,33. Tutaj jak wybierzemy region, to powinno nam wskoczyć, czy jest właśnie jakieś fee. No i tak jak widzicie, jest oczywiście tax, czyli cło i cena tego urządzenia po zniżce wynosi 122,18. Czyli jest cena bardzo podobna do na przykład Ledgera, a jeśli ktoś już ma Ledgera i zastanawia się, żeby jeszcze bardziej się po prostu zabezpieczyć i być odpornym na te blind signing, no to myślę, że Keystone jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Sprawdźmy jeszcze tutaj, jakie oczywiście są portfele wspierane. Tutaj u góry też znajdziemy wszystkie różne rzeczy. Tutaj jest aktualizacja software'u, jest weryfikacja naszego urządzenia, jest blog, mamy tutaj tutoriale, czyli jak klikniemy sobie w tutorials, to znajdziemy oczywiście wszystkie funkcje. Tutaj jest basic, mamy jak wystartować, no i wszystko po kolei jesteśmy w stanie tutaj się dowiedzieć. Mamy tutaj dwa rodzaje możliwości aktualizacji tego oprogramowania. Można to zrobić przez kabel USB, a można to zrobić przez kartę microSD. Ja spróbuję to zrobić po prostu przez kabel. Po kolei widzimy, jak wygląda konfiguracja tego urządzenia. My oczywiście przejdziemy tutaj z tym wszystkim na żywym organizmie. Tutaj mamy zakładkę Wallets and Assets, ponad 5,5 tysiąca tokenów
i coinów, 200 różnych blockchainów, 25 różnych software'owych walletów. I teraz portfele, które tu są wspierane przez to urządzenie, no to mamy OKX, to akurat pewnie znacie i używacie. Ja mam tak, że mi łączy się po prostu komputer z jakimiś aplikacjami, to pojawia mi się informacja, czy chcę to zrobić przez portfel OKX albo MetaMask. To jest taka wtyczka w przeglądarce. Mamy Keplr, mamy tutaj portfel Safe, mamy Blue Wallet, mamy Solflare, zobaczcie, jest Petra, Fevcha, jest Rabi Wallet, ostatnio też coraz częściej gdzieś jest wspominany właśnie ten Rabi Wallet, czyli my możemy bez problemu sobie zabezpieczyć tutaj właśnie ten Rabi Wallet. Jeśli chodzi o Solflare, Petra, Fevcha, no to tutaj jest in progress, no a tutaj jest wszystko support. No i tak jak widzicie, jest zarówno support na extension, czyli jako wtyczka na iOSie, jak i na Androidzie. Keplr tylko na extension. No dobra, tak to wygląda z tej strony. Jeżeli chodzi o assets, no to tutaj ten portfel przechowuje sobie na urządzeniu Bitcoina, Ethereum i Tethera, czyli w sumie te najważniejsze tokeny. Jest jeszcze BNB, USDC Coin, jest Lido ETH, czyli STETH, no a tutaj inne tokeny są in progress. No i tu oczywiście cały czas zespół tego portfela, twórcy pracują nad tym, by było wspierane coraz więcej kryptowalut. Także zobaczcie, ta lista jest całkiem długa. No i można, tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystać ten portfel nie tylko do przechowywania kryptowalut, ale też do zabezpieczenia swoich hot walletów. Czyli po prostu tworzysz portfel na urządzeniu Keystone, łączysz się Keystone'em z MetaMaskiem, łączysz się Keystone'em z Keplerem, łączysz się z OKX-em i to umożliwia Ci dodatkowe zabezpieczenie Twoich działań w internecie, jeśli chodzi o kryptowaluty. A teraz przejdźmy już do aktualizacji, konfiguracji i uruchomienia naszego nowego portfela Keystone. Ja już jestem gotowy do przeprowadzenia tutaj unboxingu na tym właśnie Keystone'ie, także biorę go do rąk i lecimy z tym dalej. Teraz oczywiście ekran będzie z tego oto tutaj urządzenia. No dobra, mamy tutaj już tego naszego Keystone'a, jest on w pudełku. Ja już z tego zdjąłem po prostu tutaj tą folijkę. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego na tym pudełku rozpisane. Zacznijmy od tej strony. O, będzie widać. Mamy tutaj informację o produkcie, czyli że jest to Keystone 3 Pro, że to jest ciemny grey, dark grey kolor. Mamy 4-calowy wyświetlacz. Oczywiście jest tutaj rozdzielczość wyświetlacza, są rozmiary tego urządzenia, waga 103 gram, no i bateria 1000 mAh. Oczywiście jest też jeszcze funkcja ładowania 5 W 1 A. Tak wyglądało przodu. Tutaj mamy jeszcze z tej strony takie informacje, co znajduje się w pudełku. No i na tylnej części tego opakowania też jest kilka istotnych informacji, które możemy tutaj sobie przeczytać. Duży wyświetlacz, że to jest open source. Oczywiście, że są tutaj Secure Element Chips, Multiple Seed Phrase Support. Tutaj jest to fajne, że można mieć właśnie 3 seedy na jednym urządzeniu. Jest zabezpieczenie fingerprints, czyli odciskiem palca. Jest coś takiego jak self-destruction mechanism, czyli kasuje się wszystko w urządzeniu, jeśli by zostało na przykład kradzione lub ktoś by próbował się do niego dostać. Jest coś takiego jak AirGape Mode. Można podpisywać transakcje też przez kod QR. On tak właśnie ten portfel robi, że podpisujemy transakcje QR-em. No i jeszcze zaawansowane rzeczy. Także otwieramy pudełko. Ja się zawsze cieszę, jak mam tego typu zabawki do testowania. Także przetestujemy to wszyscy tutaj razem. No zobaczcie, pudełko zostało przeze mnie otwarte. W środku jest jeszcze jedno pudełko, czyli trzeba to tu wysunąć. Wysuwamy. Mamy takie fajne, czarne pudełeczko. No i tu już nic więcej nie ma. Jest tylko informacja, czyli jak otworzyć ten portfel, jak go skonfigurować. Mamy tutaj
że trzeba wejść na stronę Keystone One, konfigurować software, czyli pobrać pewnie najnowszą aktualizację. No i oczywiście można już później bawić się w aplikację 3 Web. Czyli wysuwamy szufladkę, tak to możemy nazwać. I co my tutaj znajdziemy w tym pudełku? A znajdziemy oczywiście taką informację, instrukcję, co jest co. Nie wiem, czy to widać, trochę słabo to widać, ale to jest wytłumaczenie, tutaj widać, który przycisk do czego służy, w jaki sposób obsługiwać to urządzenie. Już w pudełku znajdziemy naszego Keystone'a. Jest to tego typu urządzonko, jak widzicie. Jest fajny wyświetlacz. Wygląda w ten sposób. Tutaj bateria jest już zintegrowana w środku. Tutaj mamy miejsce na kartę SD, czyli jakby robiliśmy jakieś aktualizacje. Tutaj mamy ten czytnik linii papilarnych. No i lecimy dalej. Tutaj w pudełku trzeba to otworzyć. Znajdziemy oczywiście kabelek. Można bez problemu połączyć z naszym laptopem. Później niżej spróbujemy to tutaj wyrzucić. Tutaj nic nie ma. A jeżeli wyciągniemy tutaj te kartoniki, no to mamy kolejne rzeczy. Tutaj oczywiście znajdziemy nic innego jak instrukcje i te papierki. Też powinny gdzieś tutaj się znajdować. Zobaczcie, tutaj jest instrukcja obsługi w różnych językach, a tutaj znajdziemy nasze papierki. A co mam na myśli z tymi papierkami? No to, że tu znajdziemy właśnie coś takiego, że można zapisywać sobie swoje klucze prywatne. Tych arkuszy jest tu trochę, także fajnie. Można mieć ich kilka i się nie zmarnują. No i tutaj oczywiście jest jeszcze coś takiego, a to jest taki po prostu przylepiec, czy jakby to nazwać, kawałek taśmy dwustronnej i z tego pudełka można zrobić sobie szufladkę. Całkiem fajnie to pomyśleli, czyli przyklejamy to tutaj. Oczywiście gdzieś chowiemy sobie te pudełko, gdzie chcemy mieć, żeby nikt nie wiedział, że to tam jest. Przyklejamy do góry, no i mamy potem z tego taką szufladkę i tam można przechowywać tego właśnie Keystone'a. Całkiem ciekawe rozwiązanie. No to nabałaganiliśmy, teraz trzeba to po prostu szybko sobie posprzątać. Ja to po prostu tutaj powkładam do pudełka, odłożę na bok i przejdziemy już do konfiguracji tego portfela. Tak wystarczy. Tutaj jeszcze gdzieś ta instrukcja, gdzie ona mi zginęła. I co? Widzieliście tą instrukcję, gdzie zginęła? O, tu jest. Dobra, wrzucamy. Sobie to ją będziemy potrzebować. Jeszcze tutaj możemy przeczytać, co ciekawego można się dowiedzieć. Jest informacja, jak dodawać portfele, jak przełączać portfele oraz jak je usuwać. Są tu informacje o tym, że można zweryfikować urządzenie, także i update oprogramowania. Tutaj jeszcze jest self-destruct mechanizm, czyli to, co w sumie na pudełku. Tutaj jeszcze kilka różnych języków. No i to by było wszystko. Także przechodzimy teraz na ekran komputera. Przejść do konfiguracji naszego urządzenia. Mam nadzieję, że widać wszystko. Oczywiście ja będę się wspomagać tutaj całą instrukcją, którą znalazłem w internecie. Ta papierowa nie jest mi potrzebna. Zobaczcie, mam tutaj Keystone'a, mam przygotowany kabel, ponieważ ja to będę chciał robić za pomocą kabla. Oczywiście ja tutaj w komputerze mam USB-C. Wpinam sobie ten kabel, tu jestem gotowy, zaraz będziemy to podłączać. No i co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy urządzenie Keystone 3 Pro lub Keystone 3. Różnica tam jest niewielka między tymi portfelami, więc moim zdaniem, tak jeszcze wspomnę, że warto jest wybrać jednak tego 3 Pro. Ma on trochę więcej funkcji. Bateria. Zapewnić 20% naładowanie baterii. Kabel USB mamy lub microSD. Kabel USB do aktualizacji oprogramowania będzie nam potrzebny. Zobaczcie, można też to zrobić za pomocą karty SD poniżej 1 TB. No i tutaj jest
dostęp do oficjalnej strony, gdzie można zweryfikować te oprogramowanie naszego urządzenia. No i teraz zobaczymy, co tutaj pokazuje nam strona. Tak, tutaj mamy, zobaczcie, informację, jest preparation, czyli to jest to samo. Step by step guide też tutaj jest od razu na tej głównej stronie, czyli tak naprawdę mamy tutaj poradnik i mamy jeszcze tutaj tego typu informacje. Czyli na początku trzeba wybrać swój język, czyli najpierw włączamy to urządzenie. Klikamy tutaj ten przycisk z boku, z tej strony. Zobaczcie, urządzenie się włączyło. No i mamy informację o oprogramowaniu. Tak jak widzicie, jest tutaj oprogramowanie numer 8.10. Klikamy sobie tutaj. Mamy wybór języka. Jest tylko język angielski. Wybieramy, klikamy dalej. I tutaj jest oczywiście proces weryfikacji naszego urządzenia. Jest informacja, gdzie powinniśmy się udać, także możemy tam przejść i po prostu zeskanować kod QR. I tak jak widzicie tutaj, ja mam tutaj punkt drugi, czyli skanowanie tej weryfikacji. Klikamy tutaj, odwiedzamy tą stronę z weryfikacją, jeżeli chodzi właśnie o oprogramowanie. Tu jest możliwość kliknięcia i zweryfikowania tego urządzenia. Pojawi się kod QR. Klikamy tutaj scan i mamy możliwość zeskanowania tego kodu. I teraz nasze urządzenie jest weryfikowane. Czekamy, co tutaj się wydarzy. No i mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Pojawił się kod weryfikacyjny na urządzeniu i po prostu można dać. I teraz ten kod weryfikacyjny należy wpisać tutaj. Czyli wpisujemy ten kod. Zatwierdzamy i nasze urządzenie zostało poprawnie zweryfikowane. Czyli tu klikamy też Success. I teraz mamy zapytanie, w jaki sposób chcemy nasze urządzenie zaktualizować. Tak jak wspomniałem, ja mam kabel USB, wpinam go tutaj i czekam, co się wydarzy. Pyta, czy połączyć z urządzeniem, czyli wybieramy tak. Tutaj oczywiście jeszcze na komputerze też trzeba pozwolić. Klikamy kabel USB. No i teraz trzeba przejść do kroku trzeciego. Czyli klikamy sobie tutaj krok trzeci. I co my tutaj mamy? Zobaczcie. To samo co na urządzeniu pojawiło się nam też tutaj. Czyli jest to bardzo proste. Oczywiście ten początek skonfigurowania całego tego urządzenia zajmuje nam chwilę. My będziemy to robić tutaj przez kabel USB i klikamy tutaj Firmware Update Page, czyli przechodzimy na tą stronę, klikamy tutaj, że chcemy zaktualizować, pojawia nam się informacja, w jaki sposób to zrobić. My mamy kabel USB, czyli klikamy tutaj Please use Chrome Browser, czyli zobaczcie, no ja muszę użyć tutaj Chroma, ponieważ używam w tym momencie Firefoxa. Jestem już tutaj na Chromie, podłączamy nasz portfel, klikamy, wybieramy połącz, not detect. No i zobaczcie, takie problemy czasami mogą się nam tutaj pojawić. Tutaj mamy jeszcze informację, już wiem dlaczego to nie działa. Zobaczcie, Keystone często właśnie ma jakieś update'y. Przed update'em trzeba po prostu zabezpieczyć swoje seedy. No i tutaj jest informacja, żeby zupdate'ować to do 1.04. W tej stronie z poradnikiem jest trochę więcej rozpisane. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle jak zupdate'ować to za pomocą karty. A tutaj mamy informację, jak to zrobić za pomocą kabla. No i tutaj jeżeli chodzi o ten kabel, no to zobaczcie. Jeżeli Twoja wersja oprogramowania jest poniżej 1.04, a moja jest 0.8.10, czyli jest poniżej, no to zanim
rozpoczniemy tutaj update naszego urządzenia, a będzie trzeba zrobić to za pomocą microSD. I później już będzie możliwość robienia tego poprzez kabel USB. No i oczywiście też są informacje, jak to tu zrobić przez kabel. Ja tutaj będę musiał przejść ten cały proces robienia przez kartę. Jest to bardzo ładnie rozpisane, prosto. Zobaczcie, tutaj macie jak po prostu sformatować tą kartę. Tu jest dla Windowsa, a tutaj mamy dla Maca. Także ja będę pracować na Macu i zaraz to ogarniemy. Jak zobaczycie tutaj, no to możemy przejść przez ten cały proces. To była ta weryfikacja. Jeszcze raz wrócimy sobie tutaj. Mamy English. Możemy dać skip. Wiemy, że urządzenie jest po prostu oryginalne. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o update firmware, no to możemy zrobić ten update, a możemy go przeskoczyć. I teraz jak przeskoczymy, no to nie ma problemu, możemy stworzyć nowy portfel i też ja tak zrobię w ten sposób, żeby Wam pokazać, o co chodzi, a później dogram tą całą aktualizację, no bo muszę ogarnąć kartę microSD. Kolejnym krokiem, jak już przejdziemy tutaj oczywiście na tą stronę, zrobiliśmy tą aktualizację, to jest stworzenie portfela. I tak jak na stronie mamy tutaj, mamy okienko Create a Wallet. Czyli dajemy Create Wallet. Teraz wymyślamy sobie swój PIN, który będziemy używać do odblokowywania tego portfela. Później potwierdzamy jeszcze raz, tak jak widać tutaj na tym tutorialu. No i zobaczcie, pojawiła się informacja, żeby nazwać ten portfel. Czyli nazywamy sobie jakoś ten portfel. Ja sobie tu wpiszę #1, tak jak widać. Dajemy dalej. No i teraz mamy możliwość stworzenia kluczy prywatnych. Mamy standard seed phrase, czyli 12 albo 24 słowa, a mamy coś takiego jak Shamir Backup. I tutaj te słowa są dzielone na kilka części. To higher security level ja używam standardowych seedów. No i teraz mamy informację, żeby sprawdzić, czy nie ma w oku nas nikogo. W oku mnie nie ma. No i teraz, żeby nikt też nie zobaczył tych waszych seedów. Oczywiście ja tu wygeneruję te seedy, ale nie będę ich używać, także nie siłujcie się, żeby to zapisać i sobie po prostu później ten portfel odtworzyć. Klikamy OK. No i pojawiły nam się seedy. Tutaj mamy opcję 24 słów, a możemy wybrać 12. Oczywiście ja zalecam wybranie 24 słów, ponieważ ten portfel będzie trudniejszy do złamania. Wybieramy dalej. O, jeszcze tutaj mamy Regenerate. Czyli za każdym razem tutaj kliknięciem możemy wygenerować nowe seedy. Tak jak widzicie, to się tutaj zmienia. Także my mamy już swoje seedy. Klikamy dalej. No i tutaj musimy zatwierdzić te seedy. Czyli 24 słowa i musimy wybrać po kolei, które słowo tutaj nam odpowiada i nadać numery, tak jak widzicie. Więc ja muszę najpierw zapisać tamte seedy, czyli warto sobie to zapisać. Zajmie mi to chwilę i zaraz do Was wracam. Wszystkie słowa się zgadzają i tutaj pojawiła się taka informacja. Taki pulpit się tutaj pojawił. U góry mamy informację, że jest to portfel HSH1. Tak jak widzicie, mamy głównie tutaj Bitcoina. Pojawia się adres do odbioru. Tych adresów też mamy tutaj kilka, bo jak wiecie, jeżeli mamy jedne seedy, to na tych seedach możemy mieć wiele adresów odbioru właśnie kryptowalut. To jest Bitcoin, tu mamy Ether, jest dokładnie ta sama sytuacja. Tych accounts mamy kilka. Tutaj mamy, zobaczcie, opcję Connect Software Wallet, czyli możemy się połączyć do różnych portfeli. Tutaj mamy te portfele do wyboru. Ja jeszcze spojrzę tutaj najpierw na to, co tutaj mamy. Tak jak widać, jest informacja, jak sprawdzić i zatwierdzić te słowa backup. I mamy oczywiście kolejne rzeczy. Choose Software Wallet, czyli tak jak widzicie, jesteśmy na tej stronce, gdzie możemy połączyć się z naszym portfelem software'owym. Mamy tutaj do wyboru MetaMask, OKX i wiele innych portfeli, gdzie później możemy bez problemu
na tym działać. Wróćmy jeszcze tutaj, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy. Mamy opcję naszego urządzenia. Można tutaj oczywiście sobie ustawić fingerprints, czyli najpierw musimy użyć PIN. Użyliśmy PIN. No i teraz w tej ręce, której trzymamy, ja będę to zazwyczaj robić sobie w prawej. Możemy sobie go złapać. Tutaj mamy fingerprints. No i musimy dotykać to kilka razy. Ta sama zasada jak w telefonie. Kilka razy dotykamy pod różnym kątem, żeby on pamiętał właśnie nasze linie papilarne. Zobacz, fingerprint został dodany. Teraz do czego chcemy używać tego właśnie kodu z palca? Podpisywania transakcji i odblokowywania. I zobaczcie, bez problemu został skonfigurowany. Oczywiście teraz można dodać kolejny palec z drugiej strony. Jeśli trzymiemy urządzenie w lewej ręce, no to też możemy tutaj sobie ten fingerprint dodać. Mamy, czyli mamy dwa palce, jeden i drugi. Idziemy wstecz. Tu mamy możliwość resetu naszego kodu, to już nas nie interesuje. No i oczywiście mamy seed phrase check. Możemy sobie sprawdzić seeda. Klikamy, mamy kod. Fingerprints nie mogę tutaj użyć, ale użyję kod. I tutaj mamy, zobaczcie, single secret phrase, który mamy i musimy to wpisać. A tutaj mamy secret sharing backup, czyli tutaj są po prostu te inne opcje. Ale możemy sprawdzić, czy nasze seedy się zgadzają. Tutaj jest passphrase, czyli możemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć nasze urządzenie. I tak jak mówiłem wcześniej, fajne na tym urządzeniu jest to, że możemy tutaj dodać kilka portfeli. Także zobaczcie, dodajemy portfel, wpisujemy nasz PIN, no i mamy informację, że jest możliwość supportu 3 portfeli na jednym urządzeniu. Zatwierdzamy, możemy stworzyć drugi z 3 walletów, dajemy create, znowu ustalamy PIN i ten PIN może być całkiem inny niż ten, który ustaliliśmy wcześniej. Czyli jeżeli mamy 3 różne seedy na jednym urządzeniu, no to możemy chronić je 3 różnymi pinami. Także wpisujemy kolejny PIN. W ogóle zobaczcie, jak chciałem użyć ten sam PIN, to jest informacja, żeby użyć inny. Więc całkiem fajne rozwiązanie. PIN został dodany. Mamy znowu nazwę, czyli my robimy HSH hashtag 2. Przechodzimy dalej. Oczywiście bierzemy, że chcemy standard phrase. Klikamy. Mamy dokładnie tą samą możliwość. Tutaj wybierzemy 12 słów. Szybciej mi to po prostu się wpisze. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. Zaczekajcie, zapiszę sobie te screeny. Zrobię sobie tutaj zdjęcie. Mam te seedy. Dajemy tu. No i mamy po kolei. Seedy zostają sprawdzane. No i ta sama sytuacja. Czyli mamy kolejny portfel. Ale mamy tutaj u góry informację HSH2. Tu jest oczywiście Manage. Mamy, tak jak widzicie, główne sieci, czyli BTC i Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to tutaj poprzez podłączenie się do naszego portfela Hot Walleta będziemy mogli obsługiwać wszystkie tokeny. No i teraz ciekawe, w jaki sposób tutaj przełączamy się naszymi portfelami. Tutaj jeszcze możemy sobie, zobaczcie, ustawić jasność, po ilu ma się zamykać i auto shutdown, czyli kiedy ma się wyłączać sam portfel. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj przełączyć się na kolejne portfele, czyli wyłączymy to urządzenie, sprawdźmy jak to działa, damy tutaj power off, no i poczekamy aż włączy się ponownie i zobaczymy, czy mamy przy starcie urządzenia możliwość wyboru portfela, który chcemy używać. Domyślam się, że tak to będzie działać. Teraz włączymy nasze urządzenie. Wystarczy tutaj kliknąć raz. Pojawia nam się, w ogóle mamy już 100% naładowania. Kabel nam nie będzie potrzebny. Także klikamy raz. Zobaczcie, nie wyłączył się, czyli przytrzymujemy ten przycisk i urządzenie powinno nam się włączyć ponownie, jak już zostało odłączone od naszego kabla. Znowu mamy PIN, czyli wpisujemy PIN. No i zobaczcie, wpisałem pierwszy PIN i tutaj pojawił się mój pierwszy wallet. A teraz wyłączymy i włączymy ponownie. Wpisałem mój drugi PIN i pojawiła się informacja, że jesteśmy na drugim portfelu. No i teraz jeszcze mamy możliwość użycia palca. Klikam i bez problemu wbija nam tutaj na portfel numer 2
jako palet. Jeszcze raz, zobacz, działa super. Przejdźmy dalej. Co tutaj mamy? Mamy podłączanie do portfela software'owego, czyli do wtyczki. Także my przejdziemy z powrotem tutaj na Firefoxa. Odpalimy naszego MetaMaska. Tutaj ja oczywiście muszę wpisać hasło. Hasło wpisałem, portfel odblokowany. No i teraz jak połączyć się z tą właśnie aplikacją. I to, co widzimy tutaj, no to najpierw wybieramy MetaMask, a później sprawdzimy tego OKX-a. I zobaczcie, tutaj trzeba kliknąć sobie na portfelu te nasze kropeczki i Connect Software Wallet. Wybieramy MetaMask, no i tutaj mamy kod QR, który powinniśmy zeskanować. Także tutaj na MetaMasku musimy zrobić to samo. Klikamy sobie portfel, wybieramy tutaj i jest coś takiego jak dodaj konto. Klikamy tutaj dodaj hard wallet. Klikamy dodaj hard wallet. No i teraz mamy informację, ja to tu przesunę. Mamy informację, co chcemy dodać. No i mamy możliwość QR kodu. Także wybieramy QR code. Mamy tutaj Keystone. Jest też tutorial, jak to zrobić, ale my już to wiemy. Klikamy continue. No i teraz trzeba oczywiście udostępnić sobie. Dajcie znać, czy słychać te iu. Jakaś karetka jedzie. Dajemy tutaj udostępnij. Tutaj mamy wybór kamery, czyli ja chcę wybrać kamerę z komputera. Udostępnij. No i teraz pojawi nam się tutaj możliwość zeskanowania kodu QR. Więc wracamy na nasze urządzenie. Skanujemy ten kod QR. Pisze, że jest blurred, ale nie będzie to miało problemu. Zobaczcie. Obróciłem urządzenie w prawo, czyli po prostu zmieniłem na poziomo i sczytało. Więc możemy tutaj wybrać konto. Tak jak widzicie, tych kont jest więcej, więc wybieramy konto i dodajemy do MetaMaska. Odblok. No i zobaczcie, jak pięknie to zadziałało. Mamy tutaj Keystone One, czyli pierwszy portfel Keystone. Jest informacja, że jest tutaj QR. Oczywiście później możemy usuwać te konto, bo to jest takie zimportowane. Mamy podłączone. Tutaj mamy też oczywiście możliwość wyboru sieci, na których chcemy działać. To wszystko jest zgodne z MetaMaskiem, bo teraz jesteśmy naszym Keystone'em podłączeni do MetaMasku. Możemy tutaj wrócić, portfel jest podłączony, no i działamy już z poziomu komputera. Więc teraz spróbujmy i podłączmy się gdzieś i zobaczmy, co tutaj nam się pojawi na naszym urządzeniu. Wbijamy na stronę Galxe i tutaj podłączymy nasz portfel. Mi oczywiście już tutaj MetaMask się pojawia, także dajemy login. Wybieramy MetaMask. Pojawił się nam MetaMask. No i tutaj będziemy musieli wybrać nasz portfel Keystone. Ja go już tu mam, tak jak widzicie. Dajemy dalej i dajemy połącz. I teraz połączył się nam Keystone. Po zalogowaniu się na Galxe mamy tutaj możliwość kliknięcia Sign In, czyli to są właśnie te podpisy, o których mówiłem. Zobaczcie. Klikamy Sign In, no i informacja nam zniknęła, ale wracamy jeszcze do MetaMask, no i pojawił się kod QR, który powinniśmy zatwierdzić właśnie naszym urządzeniem Keystone. Także wbijamy z powrotem do urządzenia, klikamy tutaj, że chcemy zeskanować kod, skanujemy nasz kod i teraz zobaczcie, o co tutaj chodzi. Widzimy dokładnie, co podpisujemy. Zobaczcie. Mamy adres, czyli którym adresem podpisujemy. Tutaj mamy informację. Glax wants you to sign with your Ethereum account. I teraz tu jest dokładnie informacja, gdzie próbujesz się zalogować. Jeśli odpowiada to Tobie, jest w porządku, no to oczywiście potwierdzamy możliwość zalogowania. Teraz powinniśmy tutaj wpisać nasze hasło. Także wpisałem PIN i klikam dalej i teraz jest done. Teraz trzeba zeskanować portfel, właśnie ten kod QR, naszym portfelem software'owym. Czyli zobaczcie, najpierw skanujemy tym, a później skanujemy w drugą stronę i tym oto sposobem potwierdzamy naszą transakcję. Tak jak widzicie, pojawia się informacja o tym. Jeszcze raz tutaj to zrobię. Daję get signature. Pojawia się nam kamera, gdzie powinniśmy zeskanować ten kod QR.
I tak jak już widzieliście wcześniej, to, że to jest zblurowane, to nic nie znaczy. Wystarczy oczywiście wystarczająco blisko podsunąć ten portfel do zeskanowania tego kodu. No i jeżeli nie działa, to można to zrobić właśnie pionowo lub poziomo. Także ja lecę najpierw pionowo. Zobaczymy, czy sczyta. Zobaczcie, cyk. Przytrzymujemy chwilę. Trzeba dać oczywiście wystarczająco prosto. Zobaczcie, pionowo nie chce mi sczytać, ale jak zmienię to na poziomo, od razu bez problemu sczytało tą informację. Przechodzimy jeszcze raz do MetaMask. No i tutaj już nie mamy żadnych informacji. Zobaczcie sobie, wszystko zostało potwierdzone. Wchodzimy na stronę Glaxy. No i mamy możliwość już działania na stronie Glaxy. I teraz co tu mamy? Setup username. Dajemy test. Zobaczymy, co tutaj dalej się pojawi. Dajemy save. Zasejwowaliśmy to, czyli zapamiętaliśmy naszą nazwę. Zobaczymy, czy coś tutaj się pojawia na MetaMasku. Nie. Ale mamy nazwę oczywiście tutaj wpisaną. Trzeba byłoby po prostu wykonać jakieś zadania, ale tak jak mówię, biorę się za pracę i wysyłam tutaj BNB. Zobaczymy, czy to działa bez problemu z BNB. Mamy już BNB na portfelu i teraz spróbujemy wysłać to BNB do innego miejsca. Ja chcę wysłać to wszystko na adres, czyli tam z powrotem, skąd to wysłałem. Klikam dalej. No i mamy informację o podpisaniu właśnie tej transakcji, o zatwierdzeniu. Klikamy potwierdź. No i znowu pojawia się nam informacja, żeby zatwierdzić to naszym portfelem Keystone. Także bierzemy nasz portfel Keystone do ręki, odblokowujemy, klikamy sobie tutaj, skanujemy ten kod i teraz mamy dokładnie informację, gdzie chcemy go to przesłać i ile tego jest. Tutaj jest po prostu adres, tutaj jest jeszcze details, czyli jakie jest fee, jaki jest chain, z którego adresu na który adres. Jeśli wszystko się zgadza, możemy oczywiście zatwierdzić tą transakcję. Teraz wpisujemy nasz kod, który mamy przypisany do tego portfela. Kod został wpisany, zatwierdzamy. No i teraz oczywiście klikamy na komputerze tutaj Get Signature. Pojawi nam się MetaMask. Jeszcze raz. I teraz powinniśmy to zeskanować. Ja od razu to będę robić poziomo. Czyli zobaczcie, wystarczająco blisko wrzuciłem. No i po prostu transakcja została podpisana. I tak jak widzicie, tutaj pojawiła się informacja, że krypto zostało wysłane. Przejdźmy do MetaMask. Mamy tutaj odbiór kryptowaluty, mamy wysyłkę kryptowaluty. Pamiętajcie, że to wszystko działa, a ja jeszcze nie zrobiłem tutaj update'u tego software, więc lećmy dalej. Zobaczmy teraz inny portfel, na przykład OKX. Ja OKX-a mam tutaj na Chrome, także przechodzimy na Chrome, bijamy tutaj na OKX Wallet. Zobaczcie, ja mam tutaj go zablokowany, zaraz go odblokuję. Portfel został odblokowany, oczywiście tutaj sobie to anuluję. Ja tu już jedno konto mam, to jest portfel testowy, ale my chcemy połączyć nowy portfel, więc możemy kliknąć tutaj Go Dashboard. Ogólnie ten dashboard jest też na stronie OKX, czyli na stronie właśnie naszej giełdy. Wystarczy tutaj przejść pomiędzy tymi zakładkami. Tutaj mamy giełdę OKX, a tutaj mamy portfel. Jeśli już posiadaliście portfel OKX, to tutaj trzeba oczywiście dodać kolejną możliwość używania go z portfelem hardware'owym, czyli klikamy sobie tutaj w tę linię, idziemy do opcji, klikamy Wallet Management i tutaj mamy możliwość dodania kolejnego walletu. Nie klikamy Add Account, bo tu nam się doda na tych naszych seedach, które mamy w wtyczce, kolejny account, czyli kolejne konto. Klikamy tutaj w Add Wallet. No i wybieramy teraz, tak jak widzicie, tutaj Hardware Wallet. Przechodzi nam na nową stronę. Mamy tutaj, jak widać, kilka opcji do wyboru. Mamy Keystone, Ledger, Trezor i OneKey. My wybierzemy Keystone, czyli znowu trzeba zezwolić kamerze, żeby
wzięła i nam po prostu zeskanowała nasze urządzenie, także zróbmy to. I dajemy confirm. No i znowu mamy teraz skanowanie. Przechodzimy na nasz portfel, odblokowujemy. Tak jak już wcześniej pokazywałem, wybieramy tutaj OKX, skanujemy to. Mamy tutaj connecting, czyli leci sobie procent. Zobaczcie. Zeskanowaliśmy. No i teraz znowu portfel już został połączony. Mamy do wyboru konta. Wybieramy to pierwsze, czyli to będzie dokładnie to samo, które dodaliśmy do MetaMask. Klikamy Connect. No i tutaj zostało nam dodane. I teraz zobaczcie, czy chcesz użyć ten portfel jako podstawowy. Ja nie, bo ponieważ jest to portfel testowy, może później. Teraz mamy Start Your Journey, czyli klikamy. No i mamy tutaj informację, że jest to Keystone, teraz wam to zniżę. Mamy tutaj Keystone Pro 01. To jest dokładnie to samo konto, które mieliśmy na MetaMasku. Patrząc tutaj w historię, zobaczcie. Jest historia, że zostały otrzymane kryptowaluty, ale nie ma tej transakcji wychodzącej z uwagi na to, że ona została wykonana na MetaMasku. Także na portfelu jest tutaj 0. OKX Wallet działa dokładnie w taki sam sposób jak MetaMask. No i teraz, co my możemy zrobić tym OKX-em? Możemy znowu podłączyć się do Galaxy. Przechodzimy, odpalamy stronę galaxy.com, czekamy. Tutaj będzie się trzeba odłączyć moim portfelem, czyli odłączamy, dajemy login. No i tutaj już mamy kilka opcji do wyboru. Tutaj mamy portfel OKX. Klikamy OKX i teraz mamy informację, że jest to aplikacja Web3, galaxy.com. Mamy, które konto chcemy tutaj połączyć. Oczywiście my możemy tutaj wybrać. My wybieramy naszego Keystone'a, zatwierdzamy i dajemy Connect. No i teraz, tak jak widać, konto zostało podłączone. Przechodząc znowu tutaj w nasz portfel OKX, mamy możliwość Manage, czyli możemy sobie tutaj to odłączyć. Możemy tutaj przełączać między sieciami. Całkiem fajnie ten portfel wygląda i działa. Także tu pewnie, jeżeli będziemy podpisywać jakiekolwiek transakcje, albo na przykład tutaj mamy możliwość zmiany sieci na Polygon, no to później pewnie trzeba to podpisywać. Ale tak jak widzicie, ten sam portfel jest tutaj podłączony, czyli test 123 HSH. To jest właśnie konto na Galaxy naszego portfela. Tutaj mamy MySpaces. I teraz przeszliśmy dalej i trzeba coś podpisać. Widzicie? No i teraz mamy informację, że trzeba podpisać transakcję tutaj na galaxy.com. Dajemy confirm. No i znowu mamy dokładnie tą samą sytuację, czyli bierzemy do rąk nasz portfel, odblokowujemy, skanujemy nasz kod, który jest na ekranie. Pojawiają się informacje, które trzeba tutaj zrobić. Sprawdzamy. I to jest dokładnie to, co już wspominałem. Nie ma szans, żebyś coś przypadkowo szybko podpisał, szybko kliknął. Tutaj oczywiście też na naszą korzyść gra czas, bo mamy możliwość zastanowienia się. Potwierdzamy, wpisujemy nasz kod, zatwierdzamy, dajemy tutaj next. Teraz pojawi nam się możliwość tutaj właśnie zeskanowania tego kodu na naszym urządzeniu, czyli skanujemy kamerą, czekamy, transakcja została zeskanowana. I także w tym samym momencie została już zatwierdzona. W portfelu nie mamy żadnej dodatkowej informacji. Klikamy Go i teraz możemy stworzyć nasz space. Tak to wygląda z poziomu użytkowania tego portfela. I tak jak widać, nie ma tutaj problemu, czy jest sieć BSC, czy jest jakaś inna, ponieważ Ethereum to jest główny portfel, który po prostu tak jak MetaMask obsługuje inne sieci i my zatwierdzamy wszystko z tego poziomu. Ja mam taką kartę SD, zwykła, najtańsza, akurat tu mam 64 GB. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Wiecie, może ta karta mieć dużo mniej giga, akurat ja mam taką, więc ją wykorzystam do tego, by zrobić tutaj update tego naszego softu. Kartę wyciągam, to wszystko na bok
No i teraz tutaj mamy możliwość włożenia naszej karty. Także otwieramy i tutaj będziemy wrzucać tą kartę. Ale oczywiście zanim my ją tam wrzucimy, no to najpierw musimy nagrać na nią softa. Zaraz przejdziemy do tego. To zmniejszę i idziemy na stronę, gdzie była informacja o tym softie. Tutaj mamy cyk. Zobaczcie, to co ja powinienem zrobić. Czyli najpierw powinienem podłączyć sobie tą kartę do Maca. No i ja potrzebuję teraz taką moją specjalną tutaj dostawkę. Zaraz Wam pokażę. Ja mam takie coś. Wpinamy tutaj kartę. Musimy wejść tutaj w Disk Utility. Narzędzia dyskowe. Otwieramy. No i mamy tutaj disk exFAT fizyczny. I będziemy musieli to sformatować na FAT32. Czyli klikamy wymaż. Wybieramy tutaj Max DOS, czyli FAT32. Nazwijmy to Keystone. I wymazujemy tą kartę. Karta została nam wymazana. I teraz tutaj wchodzimy na tą stronę. Pobieramy sobie nasz soft. Tu dajemy sobie Keystone 3 Pro Multicoin, OK. Pobrałem sobie ten plik na pulpit, to się zgadza. File name Keystone 3 bin. Zaraz zobaczymy, czy to jest dokładnie taka nazwa. I to musimy umieścić na naszej karcie. Tutaj mam kartę, pobrany plik. Nazywa się Keystone 3 bin, czyli wszystko się zgadza. No i teraz możemy po prostu przejść na naszego Keystona. Ja muszę sobie czymś pomóc, bo jak widać mam po prostu za krótkie palce, więc włożymy tą kartę w ten sposób. Klikło, mamy, zamkniemy to, żeby było ładnie. Cyk. No i teraz jeszcze raz, przechodzimy do naszego urządzenia, klikamy tutaj, klikamy w opcję i tutaj mamy firmware. Klikamy w to i mamy możliwość update'u naszego oprogramowania. Mamy kartę SD, czyli klikamy w kartę SD. To zostało wszystko zrobione, więc dajemy update. Wpisujemy nasz PIN i teraz już bez problemu zaczęło się to kopiować. Także mamy copying 15 do 45 sekund. Zobaczymy, jak to pójdzie. Że zobaczcie, przejdziemy tutaj przez pełen proces konfiguracji tego portfela. Nie trzeba robić tej aktualizacji i można go używać. Że my spróbujemy jeszcze podłączyć się do Rabi Wallet. Tutaj niech się po prostu to wszystko zaktualizuje. Mamy 8%. Gdzie ja mam tego Rabi Wallet? Zobaczcie, Rabi Wallet nie mam. Muszę tu przejść, czyli Settings. Tu klikamy Rabi. Trzeba go włączyć. W ogóle często jest tak, że te aplikacje się gryzą między sobą. Mamy to odpalone. Tutaj mamy Rabi Wallet. Zaraz wpiszę tutaj hasło. Jest to hasło. Dodaj wallet. No i tutaj pewnie będzie możliwość dodania Keystone'a. Mobile Wallet. Hardware Wallet. Dajemy to. No i tutaj mamy Keystone. Także sprawdzimy, jak to działa na Rabi Wallecie. No i ta sama sytuacja. Skanujemy naszym Keystone'em. Tutaj kod QR. No ale zanim to zrobimy, to jeszcze trzeba chwilę poczekać, bo tutaj mamy 48%. W ogóle ten Rabi Wallet fajny. Można tutaj sobie podziałać. Zobaczcie, tutaj mamy coś takiego jak możemy zdobyć badge, czyli na debanku. No a tutaj możemy sobie odbierać takie właśnie tokeny testowe. A ten badge na debanku, to klikamy tutaj. Ja to oczywiście już odebrałem, ale przejdźmy na debank. Ogólnie zapraszam też Was tutaj na te konto debank z uwagi na to, że tutaj można coś sobie pozdobywać. Są różne badże do zdobycia. Ja ich mam 6, tak jak widzicie, więc można sobie tutaj zdobyć różne badże. Mamy 100 Trust. To chciałbym zdobyć, także będę mega wdzięczny, jeśli mi to pomożecie zdobyć. Ten Trust to jest nic innego jak po prostu wejść na moje konto, tutaj podglądowe i
jeżeli ja sobie tutaj coś streamuję, no to klikacie tutaj w to. Jest Trust Post, czyli jeśli ufacie temu postu, no to musicie po prostu to kliknąć. Jak ja wchodzę na moje główne konto, tutaj mam stream. Zobaczcie. I ja dodałem taką informację, że zrób trust na tym poście, a ja to oddam. No i też tutaj pojawiły się kolejne komentarze. Mamy don't follow for follow. Także zobaczcie, klikamy trust. Oni też mi tutaj kliknęli. Ja mam 11 trustu. Zobaczcie, sam sobie nie mogę dać. No ale tu jest po prostu tablica. I ja też tutaj postuję. Można się pobawić. No i teraz ja już mam trust 15, a będzie trzeba tutaj zrobić 100. Także byłbym mega wdzięczny, jeśli chodzi właśnie o dodanie tych trustów. No i tak jak Wam wspominałem, przechodząc tutaj na różne rzeczy, w tym momencie już pojawia się w tym OKX-ie, w tej wtyczce, portfel OKX, Rabi Wallet lub MetaMask i wybieracie po prostu, czym się chcecie łączyć. Oczywiście, jeśli macie to w Keystone'ie, no to tutaj klikając zarówno Rabi, jak i MetaMask, czy nawet OKX, no to i tak potem zatwierdzacie te transakcje przez Keystone'a. Widzę, że tu już mamy 100%, także przechodzimy do podłączenia naszego portfela do Rabi Walletu. Zamknijmy to, zamknijmy to. Teraz odblokujemy. Trzeba użyć PIN. Po aktualizacji nie działa odcisk palca. I tak jak widać, możemy tutaj przejść i mamy 1.04. I co się tutaj nam zmieniło? Zobaczymy, damy Connect Wallet, mamy OKX, no i tutaj nic się nie zmieniło, jest dodatkowo Keplr, ale my teraz wchodzimy sobie w Rabi. Klikamy Rabi Wallet i skanujemy. Jak widać pionowo poszło. Tutaj mamy kolejne nasze adresy. Ja oczywiście wybieram ten pierwszy, czyli z końcówką 1D. Możemy to nazwać jak chcemy. Dajemy Done. No i właśnie w tym momencie do naszego Rabi Wallet został dodany Keystone. I sprawdźmy jeszcze raz te transakcje. Czyli mamy swapy, to nie. Transakcje. No i tutaj w tym portfelu widać, że otrzymaliśmy BNB. No i te BNB potem zostało z powrotem wysłane 30 minut temu. Także zobaczcie, jak ten czas leci. No dobra, przeszliśmy przez proces aktualizacji, konfiguracji, podłączania tego naszego Keystone'a do różnych aplikacji. Tak jak mówię, jest to fajne urządzenie, mega pomocne. No i na przykład to, co mówiłem, że ja porównywałem tego Keystone'a do Ledgera, no to na Ledgerze nie widać, co my za bardzo podpisujemy. A tutaj mamy na tym dużym ekranie 4-calowym po prostu informacje, co podpisujemy, gdzie podpisujemy, co się wydarza z naszymi tokenami właśnie w trakcie tego podpisu. Więc to jest całkiem fajna alternatywa, żeby zabezpieczać nasz portfel przed właśnie hakerami i samym sobą. Bo tak jak już mówiłem, największym wrogiem w kryptowalutach jesteśmy my sami, bo my po prostu czujemy się zapewnie, albo jesteśmy zmęczeni, albo chcemy zrobić coś szybko, no i przez przypadek podpisujemy rzeczy, które nie powinny zostać przez nas podpisane i później jest po prostu problem, no bo zostaliśmy zhakowani. Więc takie urządzenie na pewno pomoże nam bardziej czuć się bezpiecznie w działaniach w internecie. Plusem, tak jak jeszcze mówiłem, jest to, że po prostu mamy tutaj 3 różne osobne seedy, 3 różne portfele i można oczywiście sobie potraktować to jako atut tego urządzenia, no bo mamy 3 różne seedy, 3 różne kody. Oczywiście jeszcze raz przypominam, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego portfela, pamiętajcie, aby kliknąć link na moim blogu albo w opisie tego filmu. On Was wtedy przeniesie tutaj na stronę. Na stronie w koszyku, jak już dacie Buy Now, znajdziecie ten produkt z kodem Hajsoholicy. Tutaj należy zwrócić uwagę, jeżeli oczywiście wejdziecie na główną stronę, też ten kod możecie manualnie wpisać i tutaj macie, tak jak mówiłem wcześniej, zniżkę i cena tego portfela będzie poniżej $100. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że byłem wystarczająco obiektywny,
jeżeli chodzi właśnie o ten portfel. Dostałem od firmy na testy, więc moim zdaniem ja zadanie wykonałem tutaj w 100%. Sprawdziliśmy, jak to działa w praktyce. Tak jak mówię, ja i tak mam dwa różne portfele sprzętowe. Jeśli chodzi o Keystona, podoba mi się to, że mogę tam zobaczyć, co ja podpisuję. Tego na portfelu Ledger nie mogłem widzieć, więc to jest po prostu taka opcja. Jeszcze przejdźmy tutaj do produktów, bo tego Wam nie pokazałem, ale będzie właśnie Keystone 3 i Keystone Pro. I tutaj jeżeli chodzi o porównanie, no to tak jak mówię, on ma dopiero wejść, ten Pro jest tą wyższą wersją i wydaje mi się najrozsądniejszą, żeby ją po prostu kupić. Tutaj oczywiście na stronie, jak i na moim blogu też znajdziecie wszystkie podstawowe informacje. Tak jak widzicie, ja tutaj pracuję nad tą stroną, mam już przygotowane screeny, będą opisy, więc jeżeli ktoś chce mieć informacje, jak poruszać się na stronie, jak poruszać się tutaj na Keystonie, no to też te informacje tutaj znajdzie. Tak jak widzicie, tutaj te Basic Futures, jest informacja na tej stronie, więc tutaj jest ten tutorial. Ja ten tutorial użyłem do tego, by skonfigurować swój portfel. Działa to całkiem sprawnie. Tutaj gdzieś był ten drugi i wydaje mi się, że zarówno ten, jak i ten jest odpowiedni. No i to by było tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy już macie swój portfel sprzętowy. Jeżeli tak, to jaki ten portfel macie i czy go po prostu używacie. Ja zalecam, żeby to robić. Także dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie jeszcze zostawić subskrypcję, kliknąć dzwoneczek, no i zostawcie łapę do góry. Widzimy się w kolejnych materiałach. Hej!